Giacinto Scelsi był włoskim kompozytorem samoukiem. Dzięki odziedziczonego bogactwu żył jako rentier. Mówi się, że po rozsypce swojego małżeństwa spędzał samotnie czas w swojej posiadłości, w kółko grając jedną nutę. Idea skrajnej koncentracji materiału muzycznego była również wynikiem fascynacji Scelsiego kulturą wschodu, na przykład śpiewem tybetańskim. Pod koniec lat 50. XX wieku Scelsi wpadł na pomysł skomponować cały utwór Quattro pezzi su una nota sola, który dzisiaj Państwu zaprezentujemy, właśnie tylko na jednej nucie. Ów jeden dźwięk podlega metamorfozom mikrotonalnym i barwowym. Scelsi uważał się raczej za medium czy posłańca, a nie kompozytora i nie widział potrzeby uznawania autorstwa swoich dzieł. Wolał improwizować na instrumencie zwanym ondiola, który był rodzajem syntezatora, kiedy inni spisywali jego muzykę. Doprowadziło to do wielu skandali po jego śmierci, kiedy kilku kompozytorów próbowało przywłaszczyć sobie jego utwory. Scelsi nie lubił mówić ani o sobie, ani o swojej muzyce. Przedstawiał za to symbol Zen, reprezentujący wschodzące słońce i mówił, że patrzeć na ten symbol to tak, jakby patrzeć na niego. Warto przytoczyć tutaj początek jednej z nielicznych wypowiedzi samego kompozytora, którą ujął w pewnego rodzaju manifestie bez tytułu. Każdy kompozytor powinien zostać zamknięty, ale oczywiście w komfortowy sposób. Powinien mieć luksusowy dom albo bardzo prosty. Ma tutaj wolny wybór. Kompozytorzy mogą zabawiać przyjaciół, mieć kobiety czy drinka, wszystko co lubią. Ale nie mogą sobie za bardzo używać, żeby nie skorumpować muzyki, żyjąc w ograniczony sposób, czy mając głupi zwyczaj fotografowania się i pokazywania ze swoimi bezceremonialnymi nosami. Oczywiście nie każdy nos jest tępy. Są też nosy inteligentne, nieśmiałe i namolne. W Rzymie są dwa parki z popiersiami znakomitości, którym brakuje głowy lub nosa.